Smażony boczek, tym razem nie jako podstawa, tylko dodatek do pysznej mielonki wykonanej w szynkowarze. Chociaż nie ukrywam, że kilka skwarek podjadłem. Nie mogłem się powstrzymać. A wy dalibyście radę? Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Wieczór zapada, ostatnie promienie słońca, a ja się zabieram za kolejną wędlinkę z szynkowara. Wędlina powiedzmy w większości drobiowa, a po części wieprzowa, ponieważ mam tutaj piersi drobiowe, około 1 kg, niepełny kilogram, a tutaj mam bardzo chudziutki wędzony boczek, który dla zaoszczędzenia czasu już pokroiłem w kostkę. I tego jest z kolei niepełne 0,4 kg. I gdybym tą masę taką surową, powiedzmy, bo boczek jest wędzony, a nie surowy, umieścił w szynkowarze, to by się nie zmieściło. Ale ja ten boczek najpierw wrzucę na patelnię, którą już mam na kuchence przygotowaną, i porządnie podpiekę. I dopiero taki podsmażony mocno boczek odstawię do ostygnięcia, a zajmę się piersiami. Piersi zmielę na najdrobniejszych oczkach. Przyprawię solą i tutaj tak 17-18 gramów na kilogram, i może to być sama sól zwykła, ponieważ koloru w tym jest niewiele, a jak ktoś chce, może być pół na pół z solą peklującą. Łyżeczka papryki słodkiej, łyżeczka pieprzu i pół łyżeczki płatków chili. Na jeden szynkowar pół łyżeczki płatków chili to jest naprawdę pikantnie, a jeszcze będzie łyżeczką pieprzu wzmocnione. Główny smak to będzie oczywiście smażony wędzony boczek. Wędzony boczek najlepiej jak macie własny, a jak nie macie własnego, no to co za problem. W każdym mięsnym sklepie dostaniecie. Czyli prawie kilogram piersi, prawie 0,4 wędzonego boczku, który podsmażę i poprzez to będzie go zdecydowanie mniej. Myślę, że po połączeniu, jak zmielę mięsko i ostygnie podsmażony boczek, jak to połączę, to będzie akurat taka ilość, która się do szynkowara powinna zmieścić. A przypominam, szynkowar o oznaczeniu 1,5 kg fabrycznym, co się przekłada w realnych osiągach na 1,1 do 1,2 kg. Ciężko więcej wcisnąć. Wystarczy gadania. To bez żadnych przypraw podsmażam, bez żadnych. Daję tylko masełko, podsmażę to na masełku, ale też niewielka ilość, bo się z boczku zaraz tłuszczyk będzie wytopiał. Więc tylko na początek. A potem piersi drobno zmielę. Wymieszam, załaduję szynkowar, wstawię do lodówki, bo dzisiaj tego parzył nie będę. Parzył będę jutro. Dzisiaj chcę, żeby to się razem w szynkowarze znalazło. Biorę się za smażenie. Roztapiam nieco masła i podsmażam boczek, aż powstaną smakowite skwarki. Odcedzam tłuszcz. Bardzo smakowity widok. Rozdrabniam piersi kurczaka i mielę na drobnym sitku. Przyprawiam solą, papryką, pieprzem i chili. Papryka wpłynie na kolor drobiowego mięsa. Mieszam i dodaję ostudzony boczek oraz odrobinę wytopionego tłuszczu dla smaku. Po dokładnym wymieszaniu napełniam szynkowar, ubijam warstwami i wstawiam do lodówki.
Dzień następny. Napełniam płaszcz wodny do zaznaczonego miejsca. Wstawiam na kuchenkę, zakładam przesłonę i wkładam szynkowar. Instaluję 2 termometry, które sprawdzają temperaturę wody w płaszczu oraz temperaturę w szynkowarze. Woda ma się utrzymywać w czerwonym polu, a w szynkowarze ma być docelowo 70 stopni Celsjusza. Temperatura w płaszczu rośnie, ale w szynkowarze potrwa to dłużej. Ograniczam grzanie, gdy temperatura płaszcza będzie w wyznaczonym zakresie. W końcu temperatura rośnie także w środku szynkowara, by po około 2 godzinach osiągnąć cel. Koniec parzenia. Wyjmuję szynkowar z płaszcza wodnego, otwieram pokrywę i wyjmuję sprężynę. Studzę w powietrzu przez 20-30 minut, a potem w zimnej wodzie i na koniec w lodówce. Następnego dnia można już próbować. Ja to zrobiłem po kilku dniach. Cudnie pachnie. Często pytacie się mnie, jak długo i jak przechowywać takie wyroby z szynkowara. I jeżeli jest to wykonane tak jak ja wykonałem w woreczku separacyjnym, to może to stać, i mi się to zdarza wcale nie tak rzadko, do 2 tygodni w lodówce po wykonaniu w taki sposób. To jest, jeżeli nie było otwierane oczywiście, bo to jest zapakowane jak w opakowaniu tłuszczyk z mięska, to doszczelnił i to se spokojnie stoi. I po wyciągnięciu jest, można powiedzieć, nawet nie można powiedzieć, jest takie, jakby było wykonane wczoraj. Jeżeli ten woreczek się otworzy, to już to zmienia postać rzeczy. Tak samo jest wtedy, kiedy wykonuje się bez woreczka, bo oczywiście w szynkowarze nierdzewnym woreczek separacyjny jest tylko i wyłącznie alternatywą. Więc jeżeli wykonujemy bez woreczka, to ten okres przechowywania jest zdecydowanie krótszy, bo nawet najlepsi producenci garnków do gotowania nie zalecają przechowania dłuższego żywności bezpośrednio w metalu. Więc jeżeli tak wykonane, może być użyte następnego dnia, a można podtrzymać do 2 tygodni, ale wędliny z szynkowara znakomicie się mrożą. Można je po prostu wyjąć, zamrozić i trzeba tylko pamiętać, że przy rozmrażaniu trzeba to wyjąć 2 dni wcześniej przed tym, jak będziecie planowali to konsumować. Dlatego, że to musi się raz rozmrozić powoli, 2 musi troszeczkę podeschnąć, żeby nie ciekło z tego, bo wiadomo, że zamrażanie powoduje krystalizację cząsteczek wody i potem ona punktowo występuje. To się musi mieć czas rozłożyć po całej wędlinie. Ta tyle nie ma. Ma około 7 dni. Czas zajrzeć do środka. Wcześniej nie było potrzeby, żeby to otwierać, no bo były inne wędliny, co u mnie jest standardem. Zapach, muszę Wam powiedzieć, obłędny. Tu mam takie od woreczka wgłębienie, więc ukroję trochę dalej, żeby być poza. Proszę. Widzicie, jak to wygląda? Piękna mozaika, wspaniale pachnąca. No i teraz trzeba sobie jeszcze powiedzieć, jak smakuje. Kurde, petarda. Mówię Wam, petarda. No, genialny smak. Jestem przed śniadaniem.
To będzie moje śniadanie. Więc wrażenia spowodowane głodem są większe. Ale to jest naprawdę, naprawdę bardzo smaczne, aż mi trudno mówić. Tak mi ślina cieknie z głodu i z ochoty. Naprawdę wspaniałe. Bardzo smaczne. A jak nie wierzycie, to spróbujcie. Pięknie wędlina wygląda. Ukroję jeszcze kilka plasterków do zdjęcia. I jak się spodobało, dajcie kciuki w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Udostępniajcie, subskrybujcie, polecajcie innym i powtarzam po raz kolejny. Zrobione w domu jest lepsze. I smak można sobie dobrać taki, jaki chcecie, jaki sobie życzycie. I można realizować swoje własne pomysły na swoje własne pyszne wędliny. Na razie, trzymajcie się, hej!